Pierwszą zagadkową cechą struktur megalitycznych są ich właściwości elektromagnetyczne. Pomimo, że Göbekli Tepe nie doczekało się tego typu badań, już w 1983 roku inżynier Charles Brooker opublikował w czasopiśmie New Scientist wyniki pomiarów pola elektromagnetycznego dla Cromlechu Rollright Stones w Wielkiej Brytanii. Pomiary magnetometrem wykazały znacząco niskie natężenie pola wewnątrz kręgu niż poza nim. Tak jak gdyby kamienie stanowiły swojego rodzaju barierę. W dodatku Brookerowi udało się zauważyć, że naturalnie występujące pasma pola wpadają do środka Cromlechu poprzez wąską przerwę między dwoma kamieniami, które zinterpretował jako gładze wejściowe. Wewnątrz kręgu pasmo magnetyczne zawijało się w kierunku środka w sposób spiralny. Inżynier zauważył też, że dwa najbardziej wysunięte na wschód kamienie pulsowały rytmicznie falami prądu przemiennego niczym fale na tafli jeziora. Jednak magnetyczne właściwości Cromlechu odczuwane są nie tylko za pomocą przyrządów. W dziennikach pewnego brytyjskiego oficera możemy na przykład wyczytać, że jego ramię zostało sparaliżowane wyładowaniem elektrycznym z kamieni tak mocno, że przez 20 minut nie mógł nim ruszać. Jest to jedno z kilku pisemnych świadectw tego typu wydarzeń przy tym Cromlechu. Kilka lat przed Brookerem francuski inżynier Pierre Meurot podjął podobne badania w regionie Carnac w północnej Francji. Znajduje się tam największy na świecie kompleks megalityczny, liczący łącznie około 70 000 kamieni. Początkowo sceptyczny Meurot odkrył, że francuskie dolmeny wzmacniają i przepuszczają tzw. prądy telluryczne. Jest to energia elektryczna, która płynie w wierzchnich warstwach gleby. Jej natężenie zmienia się w ciągu dnia, przy czym najwyższe odczyty notowane były zaraz o poranku. Inżynier zauważył, że całość zespołu megalitów działa jak prosty układ elektryczny. Dolmen zachowuje się jak cewka, element będący pasywną częścią takiego układu. Kiedy przez cewkę przechodzi prąd, ze względu na swoją budowę chemiczną wytwarza ona pole elektromagnetyczne. W głazach dolmenu pole jest to indukowane dzięki zmiennemu natężeniu prądów tellurycznych w ciągu dnia. Z kolei kamienne kręgi zwane Cromlechami Meurot rozumiał jako kondensatory magazynujące energię. Rzędy menhirów opisywał natomiast w kategoriach tranzystorów. Są to elementy układu wzmacniające sygnał elektryczny. Francuski inżynier zauważył bowiem, że kamienie te pulsują w regularnych interwałach, wzmacniając swój sygnał co 70 minut. Im bliżej wielkiego Cromlechu na końcu układu znajdował się menhir, tym większy miał rozmiar i tym silniejszy sygnał elektryczny emitował. Siła takich pól jest mierzalna nawet do 10,8 metra od kamienia, z tendencją do słabnięcia, im dalej menhir znajdował się od kręgu. Skąd jednak w glebie w ogóle bierze się prąd wykorzystywany przez te kamienne struktury?